Dzisiaj pokażę Wam chyba najbardziej amerykańskiego Japończyka, zaraz obok Toyoty Tundry, który kiedykolwiek wyszedł. W zasadzie model, który w Europie występował tylko kurtuazyjnie, bo i tak nie miał żadnego wzięcia, a w Stanach potężny. Cóż to jest? Jest to Toyota Camry. Powiedziałbym kombi, ale Sport Wagon, czyli sportowy wagon, można by rzec, generacji V20, czyli drugiej. Ta wersja ma prawie wszystko, albo wszystko oprócz napędu na 4 koła. Zasadniczo jest tu multum opcji, zaznaczonych multum opcji. Dumny emblemat na klapie mówi ABS. I to nie jest absolutny brak szyi, tylko faktycznie ma ABS, co w taką pogodę jak dzisiaj naprawdę łatwo docenić. No i tutaj pod śniegiem się ukryło Sport Wagon 2.0 GLI. I co do 2.0 GLI, no to I oczywiście oznacza wtrysk. To nie jest żadne zaskoczenie dla nikogo. 2.0 tutaj również oznacza 2.0. Tylko że w Camry V20 tych 2.0 było kilka. Chyba z 5, ale jedno to było V6. Tu jest rzędowa 4. Dokładnie, już Wam mówię. 3SFE o mocy 121 koni i momencie obrotowym 176 Nm. Pozwala to na osiągnięcie setki w około 10 sekund i polecenie prawie 200 na godzinę maksymalnie. Spalanie w trasie podobno wynosi faktycznie około 6,5 litra, co jest całkiem dobrym, wręcz doskonałym wynikiem, jak na japońską 2-litrówkę na rynek amerykański połączoną z 4-biegowym automatem z nadbiegiem. Wielokrotnie mówiłem, że jak wsiadam do Toyoty, to mam wrażenie, że przybyło mi 40 lat. Czy w tej tak mam? Nie. I to może dlatego, że ona jest troszeczkę grzybowozem. Ponieważ nie jest takim dokładnie grzybowozem, bo to jest taki samochód dla prestiżowego amerykańskiego grzyba, który ma rancho i on już nic nie musi. To jest samochód dla takiego amerykańskiego grzyba, którego stać na to, żeby mu położyli asfalt do tego rancha. Nie musi jeździć trakiem. Wystarczy mu taka praktyczna limuzyna, bo jak trzeba będzie zabrać żonę, kochankę, dzieci na wakacje, to wszyscy się zmieszczą do bagażnika. Albo raczej ich bagaże się zmieszczą do bagażnika, chociaż jakby chciał konkurenta posprzątać, to on ze swoimi bagażami też się zmieści do bagażnika. A bagażnik jest naprawdę pokaźny. Tutaj mógłby konkurować spokojnie z Volvo cegłą. W 1989 roku, z którego pochodzi ta konkretna Camry, zdecydowanie odchodziło się już od chromów na rzecz plastików. No i tak faktycznie mamy tutaj bardzo plastikowe zderzaki, wszystko w zasadzie w kolorze nadwozia. Jednak zostały takie fajne, właśnie takie grzybowe smaczki, jak tutaj chromowy pasek, tutaj ta blenda również, dookoła całej wnęki na tablicę rejestracyjną, ale też ramki szyb, klameczki i tak można pójść do samego przodu, bo tutaj też ta listewka, obramówka przedniej szyby, czy chociażby grill i listwa pod nim. I to jest właśnie kolejny argument na to, że Camry jest takim samochodem dla prestiżowego grzyba. W sensie ma pieniądze, żeby kupić sobie coś ówcześnie nowego, ale jednak kiedyś było lepiej. No i jako, że tu się spokojnie toczy sobie Vectron, to zobaczmy miejsce na tylnej kanapie. Pop. I z miejscem tu jest całkiem średnio. Zapalę światło, ale chyba dużo tutaj już nie widzicie. Bo no, z przodu faktycznie ten fotel jest troszeczkę odsunięty, ale nie ma tu wybitnie dużo miejsca ani nad głową, ani na nogi, więc to jest raczej samochód dla grzyba, który lubi prowadzić. I właśnie, prowadzić. Więc zobaczmy, jak jest z przodu. A z przodu są potężne, bardzo czytelne zegary.
dające podstawowe informacje o samochodzie. Wszystkie przyciski są ogromne, wszystko jest podświetlane. Panel klimatyzacji, bo tu jest przycisk AC, nie AC/DC, tylko po prostu AC. I cały panel nawiewów jest duży, jest prosty, jest czytelny. Sama dźwignia jest potężna. Przycisk nadbiegu jest łatwo wyczuwalny. No nie jest taki potężny, ale jest łatwo wyczuwalny. Czcionka tutaj jest potężna, ale jeśli ktoś by nie wiedział, jakie jest przełożenie, to wszystko jest wyświetlane tutaj, w sensie podświetlane, które zostało wybrane. Ręczny pod ręką. Jako że to jest napęd na przód, to ręczny zimą może się przydać. Na boczku drzwiowym klamka bardzo podobna do tej w Starlecie, ale ta jest metalowa i również jest chromowana. Do tego 4 szyby w prądzie, blokada drzwi, blokada szyb, szyba kierowcy jest automatyczna do tego. Lusterka, tu lusterka też są w prądzie. Tu wszystko jest w prądzie. Regulowane podświetlenie deski rozdzielczej, wszystkie dźwignie. Boczek w paseczki jest ładnie, jest ekskluzywnie, jest luksusowo, ale trochę konserwatywnie. Daszki przeciwsłoneczne są z takiego fajnego, wręcz pluszowego tworzywa. Chyba go zepsułem. A do tego jest również w prądzie szyberdach. Ale nie będę go otwierać, bo pada śnieg. I tutaj kolejną cechą znaną z Toyota jest to, że to jest samochód bezmarkowy. Bo tu nie ma napisu Toyota, tylko jest napis Camry. I nie wiem, czy to chodzi o to, żeby kierowca poczuł się dumny, że on nie jedzie jakąś tam zwykłą Toyotą, tylko jedzie Camry. Ale w Starlecie to w sumie też była Starlet, jednak jest tańszy. Był tańszy. No w sumie dalej jest. Także spójrzmy na te zegary i wybierzmy się w drogę. Dobra. Ładny, wczesny maluch na czarnej cytrynkach wrasta. A my do popularnego w Stanach Japońca, po amerykańsku w leniuchu. O. Jak ja dawno automatem nie jeździłem. No i w taką pogodę jak dzisiaj to zdecydowanie można docenić opcjonalne wyposażenie, jakie ma to Camry, czyli ABS. Wiadomo, że i tak się samochód będzie ślizgać, bo jest to wielka Landara. Co prawda nie jest ciężka, no bo waży tam niecałą tonę 300, ale jest to wielka Landara. I mimo to, dzięki temu, że jest bardzo foremną wielką Landarą z tym kanciastym przodem, to widać całą maskę i widać bez problemu, gdzie się ten samochód kończy. W sumie zaczyna. Ale gdzie się kończy też, no bo to kombi, a w kombi ładnie widać koniec. O. No i ekonomii zapaliło się nawet na pomarańczowo. I właśnie, skrzynia biegów, jaka tutaj jest, to jest klasyczny, najzwyklejszy hydrokinetyk. Najprostsza, najtrwalsza konstrukcja znana od dawien dawna, która ma 4 biegi plus nadbieg. I nadbieg ten nie jest uruchamiany tutaj automatycznie, tylko poprzez przycisk na samym drążku. Czyli do takiej normalnej jazdy wykorzystujemy tylko 4 biegi. No i dobra, mamy bruk. Na bruku fajnie resoruje. Przy tych 40 na godzinę można sobie spokojnie jechać, można sobie spokojnie rozmawiać. Nie jest głośno i jest miękko. Plus fotele też są miękkie. Jakbym pewnie kopnął w gaz, to by zerwała przyczepność, no bo tu jest tylko napęd na przód. Chociaż Camry wychodziło też z napędem na 4 kapcie. Tutaj w ogóle większość opcji jest. Ktoś kiedyś zaznaczył w salonie. Akurat napędu na 4 kapcie nie ma. Dzięki temu i pali mniej. No i bez problemu, nawet po bruku, a bruk potrafi być zdradliwy w takich warunkach, Camry bez problemu łapało przyczepność. Troszkę mnie zawsze bawi w starych automatach to, że tylko odpuszczam gaz i skrzynia od razu wchodzi w tryb żeglugi, czyli wyrzuca na luz. A to w sumie chyba domena wszystkich starych hydrokinetyków. Wnętrze jest wręcz dyskotekowe, teraz szczególnie jak się jedzie no prawie po zmroku, no w sumie już po zmroku, bo tu się wszystko świeci.
Świeci się przycisk światła przeciwmgielnych, ogrzewania tylnej szyby, awaryjnych, wybór na skrzyni, jakbym zmienił na przykład na P. Nie zawsze. Okej, nie zapaliło się, dobra. Teraz przeskoczyło. Świeci się, co tu jest wybrane, świeci się tu. Panel nawiewu, prosty, typowy na cięgnach, znany z Japońców, to też zero zaskoczeń. Zegarek, tutaj też, co to jest? Lusterka tam sobie. Nie, to jest jakiś normal super. A, to jest paliwo. Bo to jest rocznik, w którym wtedy wchodziło nowe paliwo. I się przełącza jak... się przełącza, no, które tankujesz, przełączasz wtedy. To zmienia coś tam na wtryskach niby, ale nie wiem. Jak O. to dokładnie działa. No i wszystko się świeci, ale z drugiej strony to wnętrze jest takie bardzo japońskie, czyli jest proste, jest czarne, jest troszkę wyoblone, jest ciekawie narysowane, ale nie należy do jakichś takich wybitnie ciekawiących odbiorców. W sensie jest ładnie, jest estetycznie, ale co jest najważniejsze w japońskich samochodach, najpopularniejsze w japońskich samochodach, jest użyteczne i funkcjonalne. Jak się odpycha, bardzo ładnie. Oczywiście do 50. Dobra. No i na zwykłą, prostą drogę, na trasę to jest oczywiste, że ten samochód Ci będzie sprawdzać, no bo to jest krążownik, szos, połykacz kilometrów i tak dalej. Ale jak widzicie, w takich ciaśniejszych uliczkach z ograniczoną przyczepnością też sobie ładnie radzi. Bo właśnie zaskakuje mnie to, że mimo swojej długości to jest nadal całkiem fajny, zwrotny samochód. A jak jest śnieg, to się i troszeczkę można poślizgać. Tylko no wiadomo, typowo dla przednionapędówki raczej ciągnie przód, raczej przód ucieka, a tył sobie tak leci bezwładnie. No i dobra, tutaj na wertepach czuć te wertepy. Nie jest to ponton znany w Stanach, dlatego to mnie troszeczkę ciekawi, dlaczego ten samochód był w Stanach tak popularny. Bo charakterem bardzo odbiega od Amerykańców. Czuć, że to jest Japoniec, czuć, że to jest komfortowy Japoniec. W końcu Camry również występowało technicznie jako Lexus, i też jako jakaś tam chińska marka, coś na X, to nawet nie pamiętam jak to się nazywa, już o wymowie nie wspominając, to gdzieś Wam napiszę na ekranie. Ale bardzo odbiega charakterem od samochodów amerykańskich, jednocześnie będąc bliżej do nich od samochodów europejskich, więc w sumie ten wybór, żeby w krajach hamburgeryki jeździć Japońcami, jest troszeczkę uzasadniony. W każdym razie to jest fajne, tak łączy kilka światów, próbując je ze sobą pogodzić, ale nic na siłę, zachowując taką samą swoją tożsamość. To jest spoko. No oczywiście to jest wspomaganie kierownicy, klimatyzacja i tak dalej, czyli wszystko, co uprzyjemnia drogę. Także ja delektuję się drogą dalej, a z Wami się żegnam i widzimy się kolejnym razem. Siema.